dzisiejszym odcinku zagłębimy się w archiwa X Yamahy. Interesuje nas dokładnie 2003 rok i niezwykły eksperyment genetyczny Supermoto. Przed Wami test Yamahy XT660X. Ten X nie jest tam bez przypadku. Motocykl, chociaż wygląda jak typowe Supermoto, okazuje się pewnym Wow! A coś puknęło. Yamaha wróciła po pewnym czasie do swojego modelu XT, wypuszczając jednocześnie na rynek dwa modele. Wersję R, czyli wersję bardziej terenową, oraz wersję X, zrobione jako supermoto typowo szosowe, i właśnie ta wersja trafiła do nas na testy. Nie jest to jednak typowe supermoto, ponieważ już w momencie, kiedy zasiądziemy za sterami tego motocykla, okaże się, że jest on znacznie wyższy niż na przykład DRZ-a. W porównaniu na przykład do Suzuki DRZ, XT jest zdecydowanie wyższa, szersza oraz cięższa. To jest chyba największa wada tego modelu, ponieważ waży na sucho ponad 170 kg. Jest to o 40 kg więcej niż typowe supermociaki, i to czuć. Po odpaleniu stacyjki nie uruchomi się tylko sam silnik. W zasadzie cały motocykl budzi się do życia, wibrując w takt obrotów jednocylindrowca. Silnik o pojemności 660 cm3 generuje 48 koni i 58 Nm. Szczególnie ta druga wartość jest ważna, ponieważ to ona tak naprawdę napędza nasz motocykl, a pełna moc jest dostępna nieco powyżej 5000 obrotów. Największym atutem tego motocykla jest jego nieśmiertelny silnik. W zasadzie ciężko znaleźć jakiekolwiek negatywne opinie o tej jednostce napędowej, i nawet w książce serwisowej znajdziecie zapis, że aby poprawnie eksploatować ten silnik, wystarczy do niego nalać benzynę oraz olej. Pomimo niewielkiej mocy i stosunkowo wysokiej wagi jak na Supermoto, dalej ten motocykl skutecznie jest w stanie rywalizować do prędkości około 100 km z typowymi szosowymi 600-kami. Mam tutaj na myśli na przykład Bandita czy Horneta. Do 100 km na godzinę ten motocykl idzie z nimi łeb w łeb. Dopiero później zaczyna być widoczny niedostatek mocy. Tutaj możemy się rozpędzić maksymalnie do 170 km na godzinę i tak jak skrzynia biegów działa precyzyjnie. Każdy kolejny bieg wbijamy bezproblemowo, to tak brzmi. Natomiast każdy następny bieg czujemy wbicie kolejnego biegu, redukcja, i to nawet ta brutalna także nie stanowi najmniejszych problemów. W tym motocyklu nie mamy obrotomierza, tak? Więc to, kiedy wbijemy kolejny bieg, zależy od nas i od silnika. Mnie to zdziwiło, bo u mnie jest coś takiego, że jak jest odcinka, to on po prostu odcina, nie? A tutaj tak szarpie cię aż do przodu. Chociaż miałem wcześniej do czynienia z Supermoto, to pierwszy kontakt z XT jest dosyć nieprzyjemny. Motocykl wydaje się cięższy niż jest w rzeczywistości. Efekt takiej niechęci do tego motocykla mija po przejechaniu około 20-30 km. Wówczas zaczynamy rozumieć go lepiej. Wiemy, kiedy redukować biegi, kiedy możemy pozwolić sobie na szybszą jazdę, i odkrywamy wówczas kolejne zalety tego motocykla. A do nich z pewnością należy przedni hamulec. Mamy tutaj do dyspozycji sporą tarczę 320 mm oraz czterotłoczkowy zacisk od Brembo. Razem z pompą współpracuje to naprawdę dobrze. Masa prawie 200 kg zalanego płynami motocykla nie robi na tym zestawie specjalnego wrażenia. Dozowalność jest bardzo dobra. Wystarczy lekko nacisnąć klamkę, aby motocykl zaczął zwalniać. Każde mocniejsze naciśnięcie oznacza nurkowanie przodu i wytracanie mocno naszej prędkości. Jest to po prostu dobry zestaw do tego motocykla i w zasadzie nie potrzeba nic więcej. Zupełnie inna sytuacja jest z tyłu. Tutaj mamy wrażenie, że naciskamy dźwignię hamulca, nie dzieje się nic i nagle blokuje nam tylne koło i tył zaczyna robić lekki slalom. Jeżeli jesteśmy już z tyłu i mówimy o wadach, to z całą pewnością dwa potężne tłumiki poprowadzone pod siedzeniem wyglądają po prostu świetnie, natomiast powoduje dosyć spore dygrania z tyłu. Duże wibracje przedostają się na tylną lampę oraz tablicę i kierunkowskazy. Szczególnie te ostatnie dostają mocno po dupie i mają tendencję do częstego łamania się. Pozycja na tym motocyklu jest zdecydowanie bardziej agresywna niż chociażby na DRZ czy Yamasze WR. To jesteśmy jednak trochę bardziej pochyleni do przodu, trochę bardziej opieramy się na tej kierownicy i w gruncie rzeczy zachęca to do trochę bardziej agresywnej jazdy. Jest to fajny element tego motocykla, z całą pewnością. To, co jeszcze wyróżnia ten motocykl w klasie Supermoto, to jego użyteczność. Standardowe supermociaki są stworzone raczej na tor, ewentualnie do szybkiego, bardzo szybkiego przemieszczania się po mieście, przeważnie na jednym kole. Natomiast tym motocyklem możemy wyjechać także na wycieczkę. Bez problemu powinniśmy zajechać nad morze, zrobić 200, może 300 km jednego dnia, i to z pasażerką lub pasażerem.
potrafi się rozpędzić do prędkości 170 km na godzinę i możemy zaglądnąć na nim nawet na autostradę. Supermociakiem nie jesteś w stanie pojechać na wakacje. No nie ma... Nie ma... Ja po 100 km na DRZ-cie dupa mnie boli i mówię, schodzę, ten motocykl na 2 dni go mam dosyć, nie? A tutaj tego nie ma elementu. Tu po prostu możesz jechać dalej. Mało tego, możesz wziąć ze sobą pasażera. Nawet są uchwyty dla pasażera. Ten motocykl jest stworzony po to, żeby na co dzień jeździć nim po mieście, mieć z tego frajdę i mieć niskie spalanie, a w weekendy możemy spokojnie go używać jako motocykla szosowego. Brzydki hałas. Ten silnik, ta 660, ten jeden cylinder, po prostu hałasuje. On nie wydaje z siebie jakichś takich świetnych, gardłowych dźwięków. Fajnie pracuje tylko w momencie, kiedy odpuszczamy gaz, natomiast przez całą resztę czasu on hałasuje w taki sposób, jakby za chwilę miał się rozlecieć. I do tego też musimy się po prostu przyzwyczaić. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 15 litrów, to jest naprawdę dużo jak na tą klasę motocykla. W dodatku właściciel takiego motocykla nie może także narzekać na spalanie, ponieważ one mieści się pomiędzy 4 a 5,5 litra w zależności od tego, czy jeździmy trochę bardziej spokojnie, czy dajemy więcej po garach, a w zasadzie po jednym garze. Standardowy przebieg od stacji do stacji to jest 250 km i to wcale nie wysusza jeszcze totalnie zbiornika. To jest całkiem popularny motocykl, sporo możemy takich ogłoszeń znaleźć z tym motocyklem. Ceny w zależności od rocznika wahają się od 8 do 14 tysięcy złotych. Jest jednak to motocykl skierowany do osób bardziej nastawionych na jazdę po prostu codzienną, załatwianie swoich spraw na mieście i jakieś wycieczki. XT660X to jest supermociak, jest to może słowo trochę nad wyraz, jest to może zbyt duża jednostka, zbyt ciężka, natomiast ma to, co mają supermociaki, czyli charakterny silnik, wibracje, tak? Gang tego jednocylindrowca, moc od dołu, dobre heble. Przy tym ma trochę wad. Jest to taki dobry kumpel, który właśnie jest trochę hałaśliwy, gdzieś tam pierdnie, ma nadwagę, ale w gruncie rzeczy bawimy się z nim po prostu dobrze.